Choć głównym celem obozu w Sobiborze było masowe mordowanie więźniów, to na jego terenie na co dzień przebywało kilkuset Żydów zmuszanych do różnorodnych prac. Wśród osadzonych dość szybko zaczęły kiełkować myśli o stworzeniu konspiracji, a w najlepszym wypadku o ucieczce z obozowego piekła. Okazja ku temu nadarzyła się jesienią 1943 roku. Jak przebiegały kulisy powstania w jednym z niemieckich obozów zagłady? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Jak wyglądała historia nadzorczyń w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką, do której link znajdziecie Państwo pod filmem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Tomasz Sadurski. Obóz zagłady w Sobiborze rozpoczął działalność w maju 1942 roku. Był jednym z 3 tego typu tworów, które zostały stworzone w ramach Aktion Reinhardt, której głównym celem było wymordowanie polskich Żydów. Szacuje się, że ogólna liczba ofiar tych obozów sięgnęła 1,5 miliona zamordowanych. Najwięcej, bo około 800 tysięcy zamordowano w Treblince, 440 tysięcy zginęło w Bełżcu, pozostałe 180 tysięcy Żydów zagazowano na terenie Sobiboru. W ich skład weszli nie tylko obywatele przedwojennej Polski, ale również Holandii, Francji, Czech oraz Austrii. Nie wszyscy Żydzi byli jednak od razu kierowani do komór gazowych. Zdarzało się, że Niemcy wychwytywali z deportowanych osoby zdolne do pracy, fachowców, których następnie zmuszano do rozmaitych prac na terenie obozu. Mimo podjęcia prób mających na celu zachowanie dyskrecji, m.in. poprzez oddzielenie tzw. strefy śmierci od baraków więźniarskich, żyjący w obozie Żydzi bardzo szybko zdali sobie sprawę z właściwego charakteru miejsca, w którym się znaleźli. Większość uważała, że tak długo jak są przydatni Niemcom, ich życie nie jest zagrożone. Nie wszyscy jednak podzielali te nastroje i już z początkiem 1943 roku zawiązała się w obozie grupa konspiracyjna, która planowała albo ucieczkę z obozu, albo jeśli będzie to konieczne, konfrontację z Niemcami. Grupa zawiązała się wokół polskiego Żyda Leona Feldhendlera. Jej aktywność była jednak niewielka, mijały kolejne tygodnie, w trakcie których ograniczano się do rozmyślań. Przełom nastąpił pod koniec czerwca, gdy do pracujących Żydów dotarła informacja o strzelaninie, która wywiązała się na rampie. Jej powodem był protest Żydów, którzy zostali przywiezieni z likwidowanego właśnie obozu zagłady w Bełżcu. Żydzi ci przeczuwali, że zostaną zlikwidowani jako niewygodni świadkowie i postanowili tym samym wystąpić przeciwko SS-manom. Sprzeciw zakończył się ich śmiercią. Zanim do niej doszło, deportowani zdążyli umieścić w swoich ubraniach grypsy informujące o losie pomordowanych w Bełżcu Żydów. Skrawki papieru dostały się w ręce więźniów oddelegowanych do sortowania mienia pomordowanych. Skoszarowani w Sobiborze Żydzi dobitnie uzmysłowili sobie, że ich los nie będzie inny i niezależnie od swojej przydatności, oni również zostaną zamordowani przez Niemców. Zauważalne stawały się również coraz rzadsze transporty, co sugerowało więźniom, że obóz zagłady w Sobiborze kończy powoli swoją dotychczasową działalność. Obawy wzmogło tworzenie przez Niemców nowej strefy w obozie, którą planowano przeznaczyć na magazyn dla zdobycznej sowieckiej broni. Żydzi przeczuwali, że lada moment staną się po prostu zbędni. Między Żydami brakowało jednak solidarności. Aby skutecznie przeprowadzić jakikolwiek bunt, należało działać wspólnie, a tutaj na przeszkodzie stała zarówno bariera językowa, jak i wzajemna nieufność. Warto również zauważyć, że nikt z Żydów znajdujących się wtedy w obozie nie posiadał wykształcenia wojskowego. Żaden również nie dysponował konkretnym autorytetem. Brakowało również zdecydowania, co przy ogromnej liczbie planów zakładających czy to skrytobójcze mordy, czy masowe otrucie SS-manów przynosiło jedną wielką stagnację. Ciekawym pomysłem było jednak wykopanie długiego na 130 metrów tunelu, który został jednak wykryty i zasypany przez Niemców. Nie mniejszy problem stanowiła również bliżej niesprecyzowana grupa konfidentów, których Niemcy rekrutowali spośród więźniów. Ich aktywność była na tyle skuteczna, że gdy już doszło do rozpisania jednego z planów powstań, organizator tego planu, autor tego planu został przez Niemców aresztowany, a następnie po bardzo ciężkich torturach zamordowany. Sytuacja spiskowców uległa radykalnej zmianie wraz z przybyciem do Sobiboru transportu z getta w Mińsku. Pośród 2000 deportowanych znaleźli się żołnierze Armii Czerwonej. Spośród przywiezionych przy życiu zachowano około 60 osób. Pośród nich znalazł się późniejszy przywódca powstania, Aleksander Pieczerski, pseudonim Sasza.
Pieczerski błyskawicznie zyskał w obozie opinię człowieka odważnego. Nie bał postawić się SS-manom i robił to na tyle sprytnie, że żaden z nich nigdy go nie pobił, nigdy go nie zastrzelił. Tym samym wokół Pieczarskiego jako naturalnego przywódcy zaczęli gromadzić się Żydzi skorzy do konspiracji. Pieczerski spotkał się ze wspomnianym wcześniej feldhandlerem, który zaproponował temu pierwszemu objęcie dowództwa nad funkcjonującą już konspiracją. Pieczerski przyjął propozycję, nie był jednak zwolennikiem chaotycznych działań i nakazał wszystkim zachować cierpliwość. W trakcie kolejnych tygodni analizowano topografię obozu oraz ewentualne możliwości ucieczki. W akcję zaangażowano do 40 więźniów. Zastanawiano się tylko nad tym, czy bezpośrednio skonfrontować się z Niemcami, czy może zwabić ich podstępem, a następnie zamordować w ustronnym miejscu. Ostatecznie zdecydowano się na tę drugą opcję. Rozpoczęcie akcji przewidziano na godziny popołudniowe, licząc na to, że zmrok będzie działać na korzyść uciekających. Na wyposażeniu powstańców znalazły się noże, które w tajemnicy wyprodukował złotnik Szlomo Schmeissner, oraz topory, które wyniesiono z warsztatu stolarskiego. Zakładano również użycie broni palnej, którą odebrano by skrytobójczo zamordowanym SS-manom. Czas naglił, nadchodziła jesień, którą zresztą słusznie uznawano za ostatnią w historii Sonderkommando Sobibór. Pierwotnie dzień powstania wyznaczono na 13 października, lecz przybycie dodatkowej grupy SS-manów zmusiło spiskowców do przesunięcia daty o jeden dzień. Poranek niczym nie różnił się od poprzednich. Żydzi tak jak zawsze wyruszyli do pracy, zajmując jednak odpowiednie stanowiska. W międzyczasie doszło do kilku kolejnych komplikacji, jednakże sam rozkaz o wybuchu powstania utrzymano w mocy i o godzinie 15:30 przystąpiono do likwidacji SS-manów. Pierwszym zabitym przez konspiratorów był pełniący funkcję zastępcy komendanta Johann Niemann. Chwilę później zabito SS-Oberscharführera Siegfrieda Greczusa oraz wachmana Iwana Klata. Ponadto pozbawiono życia Józefa Falestera i Fritza Konrada oraz Friedricha Gaulstischa. Pod ciosami siekiery zginął również Walter Hochberg. Łącznie zabito 14 osób, w tym 12 z 17 SS-manów. Trzeba przyznać, że był to imponujący wynik. Po sprawnym zabiciu SS-manów przystąpiono do kolejnych kroków, którymi było przecięcie linii telefonicznych, zgromadzenie broni oraz zebranie więźniów na placu apelowym i ogłoszenie im tego, do czego właśnie doszło. Jak nieco malowniczo relacjonował Aleksander Pieczerski, kazałem Brzeckiemu dać sygnał, ciszę rozdarł ostry gwizdek. Lejtman ruszył do lagru drugiego oznajmić, że zaczyna się wyjście. Ze wszystkich stron sypnęli się ludzie. 600 ludzi udręczonych, stęsknionych za wolnością, z krzykiem hurra runęło przed siebie. Wspólny poryw zjednoczył Żydów z Rosji i Polski, Holandii i Francji, Czechosłowacji i Niemiec. Powstańcy otwarli ogień z kilku posiadanych karabinów. Faszystów poleciały kamienie, ciskano im w oczy piasek, a wszyscy gnali do lasu. W tym momencie nastąpiły kolejne poważne komplikacje. Żydzi natknęli się na wachmanów, a do obozu wrócił Erich Bauer, który, dowiedziawszy się o tym, że SS-mani zostali zamordowani, nakazał przystąpić do walki. Siłą odpowiedzieli również Żydzi, spośród których wielu zginęło od kul strażników. Pozostali, w zgodzie z relacją Pieczerskiego, zaczęli forsować ogrodzenie, które ostatecznie udało im się zniszczyć. Po drugiej stronie napotkali jednak pole minowe, które pozbawiło życia pierwszych uciekających. Pozostałych wystrzelali wachmani. Części udało się jednak uciec. Równolegle ucieczkę podjęła grupa Pieczerskiego, której członkowie postanowili sforsować ogrodzenie przy budynkach załogi niemieckiej, gdzie znajdowało się mniej min. Tym samym straty wśród tej grupy były stosunkowo niskie. Spośród 700 Żydów znajdujących się w obozie zbiec udało się około 300. Wszelkie szacunki są jednak orientacyjne i różnią się między historykami. Ponadto warto również podkreślić, że niektórzy Żydzi w ogóle nie podjęli próby ucieczki. Zanim Niemcy rozpoczęli pościg, minęło kilka godzin, w trakcie których dobijano ostatnich Żydów oraz poszukiwano zamordowanych SS-manów. Tym samym pomoc wezwano dopiero o godzinie 20. Jako pierwsi przybyli do obozu funkcjonariusze Policji Granicznej. Nazajutrz dołączyli do nich wysokiej rangą SS-mani na czele z Jakubem Sporenbergiem, który nakazał wymordować pozostałych przy życiu Żydów. Chwilę później przystąpiono do obławy, w którą zaangażowano żandarmerię, SS-manów, Wehrmacht, a nawet siły powietrzne. Przez całą noc zbiedzy w zasadzie nie byli niepokojeni przez Niemców, a tym samym mogli uratować życie. Część z nich przyłączyła się do sowieckiej partyzantki. Jeszcze inni znaleźli schronienie na terenie generalnego gubernatorstwa, a pomocą niejednokrotnie służyła im ludność polska. Jedni dawali Żydom jedzenie, inni wskazywali drogę, a jeszcze inni udzielali schronienia. Niektórzy z nich zostali później odznaczeni medalami Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
Obok tych szlachetnych postaw należy również pamiętać o ludziach, którzy nie zamierzali pomagać zbiegom, a nawet denuncjowali ich Niemcom. Niejednokrotnie również udzielone schronienie okazywało się pozorne, a nawet niebezpieczne. Jak relacjonował jeden z uczestników powstania, Tomasz Blat: po powstaniu uciekliśmy, ukrywaliśmy się w lesie, wreszcie jakiś chłop zgodził się nas schować za pieniądze, ale po jakimś czasie przyszedł z pomocnikami i strzelał do nas. Jednego zabił, drugiego zranił, mnie też postrzelił. Udawałem trupa. Potem jak oni poszli przeszukać nasze rzeczy, szukając pieniędzy, wstałem i uciekłem do wiosek. Nie wiadomo, ilu dokładnie więźniów dożyło końca wojny. Szacunki wahają się od 40 do nawet 70 osób, pośród których znalazło się 8 kobiet. Podobnie jest z szacunkami dotyczącymi schwytanych po powstaniu. Tutaj szacunki wahają się od 100 do 127 osób. Powstanie w Sobiborze i ucieczka więźniów przypieczętowały decyzję o dalszych losach obozu. Himmler zrezygnował z przemianowania go w obóz koncentracyjny, nakazał zniszczenie obozu i zatarcie śladów jego działalności. Do realizacji tych prac, w obliczu wymordowania lokalnych Żydów, zmuszono więźniów przywiezionych z Treblinki, których po wykonaniu obowiązków rozstrzelano na przełomie listopada i grudnia 1943 roku. Bezpośrednim następstwem powstania w Sobiborze było również podjęcie decyzji o wymordowaniu resztek Żydów na Lubelszczyźnie, którzy znajdowali się na terenie Majdanka oraz na terenie obozów w Poniatowej i Trawnikach. W wyniku tej akcji, którą Niemcy nazwali akcją Erntefest, zamordowano do 43 tysięcy Żydów. Tym samym ludobójcza akcjon Reinhardt, zgodnie z życzeniem Heinricha Himmlera, dobiegła końca. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pozdrawiamy panie Katarzynę Rusnak, Małgorzatę Klamrę, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Aleksandrę Jakubik. A ponadto pozdrawiamy panów Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Damiana Piętę, Pawła Smolińskiego, Pawła Łabno, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Łukasza Papieża, Krzysztofa Piotrowskiego i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na nasze materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.